Żeby mi się chciało wstawać codziennie rano, przyjść do pracy i być produktywnym, efektywnym i jeszcze mieć z tego fan i satysfakcję. Co ważne, to nie jest jakiś Jedi mind trick, który służy temu, żeby namącić pracownikom w głowach. My nie zrobimy, podtrzymaj mi piwo, zrobię wszystko. Że czasami mamy taką tendencję, że coś zaplanujemy, chcemy się tego trzymać i już, zrealizujemy to za wszelką cenę, niezależnie czy nas gdzieś prowadzi, czy nie. Byliśmy wykończeni, dosłownie, i to nie byliśmy zmęczeni, byliśmy wykończeni. No dobra. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rekowski. Ten odcinek mógł nie powstać, bo jesteśmy po 3-dniowych warsztatach, które zorganizowaliśmy u nas w wydziale. Zorganizowaliśmy te warsztaty dlatego, że chcemy się trochę lepiej zorganizować, trochę zmienić naszą strukturę, zrozumieć lepiej to, co robimy i różne inne rzeczy. I to były bardzo intensywne dni, właściwie od rana do wieczora. Mieliśmy 20 osób, mieliśmy kolegów z innego kraju, z innego biura, więc było bardzo intensywnie. No i jesteśmy trochę zmęczeni tym, psychicznie i fizycznie, więc zastanawialiśmy się z Pawłem, czy nagrywać ten odcinek, ale jednak mamy na świeżo dużo takich narzędzi facylitatora, którymi chcielibyśmy się z Wami podzielić, których możecie użyć w sytuacjach, kiedy właśnie Wy macie jakieś zagadnienie, które chcecie rozpracować z zespołem. To nie będzie taki kompleksowy poradnik facylitatora od A do Z, raczej różne wartościowe i przydatne narzędzia i triki, z których korzystaliśmy. Częściowo już w Nerd Management mówiliśmy o facylitacji, o takiej metodzie, jaką jest Event Storming w odcinku 9, do którego podlinkujemy w notatkach pod tym odcinkiem. I to jest jedna z wielu narzędzi. Wiele narzędzi, właśnie tak rozmawiając o tym, bo to, co jeszcze jest istotne w kontekście tego, jak te warsztaty wyglądały, to żeby to było 20 osób, ale to było 20 osób, które były w różnych rolach. Mieliśmy tam ludzi od produktów, product ownerów, platform managerów, biznes analityków. Mieliśmy menadżerów, mieliśmy team managerów, czyli ludzi zarządzających menadżerami i menadżerów liniowych, team liderów, którzy pracują z zespołami. I również mieliśmy deweloperów, QA-ów, czyli tych indywidualnych kontrybutorów tak zwanych, czyli ludzi, którzy robią już faktycznie robotę, pracują z kodem, budują aplikacje, testują aplikacje i tak dalej. I to jest bardzo ważne, że to są zupełnie różne role, ludzie, którzy mają różne perspektywy, różne oczekiwania, inaczej na to patrzą. I przygotowując te warsztaty, musieliśmy odnieść się do oczekiwań każdej z tych grup ludzi i poszczególnych osób, w ogóle przede wszystkim je poznać, zobaczyć, co ci ludzie mają w głowach i wyciągnąć to od nich. Więc to był proces, który był bardzo złożony i pierwszy taki tip warsztatowy odnośnie naszego zmęczenia, to jeżeli planujecie w ogóle jakąś zmianę, reorganizację i jakieś takie formy warsztatowe, które są gęsto upakowane, na przykład w ciągu jednego dnia czy tam kilku dni chcecie zrobić bardzo dużo rzeczy, lepiej to sobie rozłóżcie w czasie. To jest, myślę, pierwsza taka rzecz, ponieważ to, co Krzysiek powiedział, to tak, byliśmy wykończeni dosłownie i to nie byliśmy zmęczeni, byliśmy wykończeni totalnie, kiedy upakowaliśmy sobie bardzo gęsto agendę na te 3 dni, które robiliśmy pod rząd. Do tego to były warsztaty, które były bardzo dynamiczne, bo wiedzieliśmy, że wiele rzeczy może się wysypać i o tym, jak z tym pracować, też za chwilę do tego przejdziemy, do tego wrócimy. To jest po prostu bardzo męczące, więc 2 dni myślę, że jesteście w stanie pociągnąć, jeżeli planujecie sobie jakieś warsztaty efektywnie, ale jeżeli na przykład macie dłuższe procesy lub więcej rzeczy do upchnięcia, to zdecydowanie lepiej to sobie zrobić jakąś przerwę pomiędzy albo na przykład wrócić do tego po tygodniu, 2, ponieważ też wniosków i rzeczy, których będziecie mieli po tych na przykład pierwszym dniu czy drugim dniu do zrobienia przed zrobieniem następnego dnia, może być po prostu tak dużo, że po pierwsze ten czas Wam się przyda, żeby to przepracować, przemyśleć, dobrać bardziej odpowiednie narzędzia do tego, w jaki sposób podejść do danego zagadnienia, żeby wyciągnąć jak najlepsze wnioski efektywnie w czasie, który macie. No ale też to sprawi, że te wnioski będą lepsze, no bo jeżeli ludzie są już wykończeni, zmęczeni i jedyne o czym myślą to kiedy to cholerstwo się w końcu skończy, kiedy będę mógł po prostu iść spać,
to też nie jest dobre. Także bądźcie ostrożni z planowaniem takich na przykład warsztatów. To jest, myślę, taki kluczowy wniosek po tych 3 dniach, że lepiej rozłożyć to w czasie, niż upakować wszystko bardzo w takim krótkim, zbitym okresie, no bo kiedy ludzie są wykończeni, to jakość tych rzeczy, które później dostajemy, jakby podwaja robotę, bo musimy później do tego wrócić, to jeszcze dopracowywać, przepracowywać i tak dalej. No i też jest kwestia agendy w ogóle. Oczywiście, jeżeli sobie wynajmiecie jakiegoś facylitatora, specjalistę, który was przez coś przeprowadzi, to może być taka sytuacja, że ta osoba przyjdzie z jakąś paczką i wam wdroży po prostu jakiś konkretny warsztat. Ale to niekoniecznie jest dobre, bo no to jest osoba z zewnątrz, która nie zna kontekstu i może zrobić to, czyli uruchomić wam szereg narzędzi, które zrealizujecie. A czy to was gdziekolwiek zaprowadzi? Niekoniecznie. My tutaj podeszliśmy inaczej, czy zaangażowaliśmy uczestników tego warsztatu przedtem, zanim to się wydarzyło, do tego, żeby się zastanowić, co chcemy osiągnąć, żeby zbudować pod to agendę. I wtedy zaczynając ten warsztat, mieliśmy agendę i mieliśmy taką w miarę konkretną i mieliśmy cele na każdy dzień. Ale co ważne, to to, że podeszliśmy do tego w zwinny sposób, czyli przynajmniej raz dziennie, 2 razy dziennie weryfikowaliśmy, czy idziemy w tym kierunku, w którym chcemy. Jeżeli nie, to zmienialiśmy agendę, wymyślaliśmy jakieś inne ćwiczenia, zmienialiśmy czas. I to też jest ważne, że czasami mamy taką tendencję, że coś zaplanujemy, chcemy się tego trzymać i już, zrealizujemy to za wszelką cenę, niezależnie czy nas gdzieś prowadzi, czy nie. To często powoduje, że nie udaje nam się realizować tych oczekiwań, czy też, że wychodzimy z takiego warsztatu z takim poczuciem, że w sumie nic nie osiągnęliśmy, nic z tego nie wynosimy. Więc ważne jest to, żeby podchodzić do tego zwinnie i mieć taką odwagę do tego, żeby czasem się z czymś rozstać. Ty, Paweł, wspomniałeś o oczekiwaniach i to jest takie zadanie, które moim zdaniem było bardzo ważne, że na początku, żebyśmy sobie powiedzieli, wszystko właściwie realizowaliśmy w technikach, gdzie było 1000 karteczek, post-itów naklejanych na ścianie, żeby zobaczyć, z jakimi oczekiwaniami ludzie tutaj przychodzą. I tutaj czasami zdarza się, że niektórzy organizatorzy takich wydarzeń mają tendencję, że jeżeli są jakieś oczekiwania, którym nie sprostają na tym warsztacie, to się nerwowo czują, starają się to wytłumaczyć albo od razu w jakiś sposób uniknąć rozmowy na ten temat. Nie uważamy, że to jest dobry sposób. My mieliśmy oczekiwania, niektóre były takie, że od razu było wiadomo, że nie da się tego zrealizować, albo były bardzo ambitne, albo w ogóle nie były związane tematycznie, ale wszystko to sobie wyciągaliśmy na wierzch, rozmawialiśmy o tym, weryfikowaliśmy pod koniec, bo takie oczekiwania, nawet jeżeli są absolutnie niezwiązane z tematem warsztatu, to jest po prostu kopalnia złota dla menedżerów, dla osób, które mogą coś zmieniać, bo mamy zaangażowane osoby, które ci mówią, jakie mają oczekiwania w stosunku do organizacji, do środowiska, w którym pracują. To zarządzanie oczekiwaniami ma jeszcze jedną taką konsekwencję i to jest też, myślę, bardzo istotne narzędzie z punktu widzenia facylitacji, z punktu widzenia team lidera czy menadżera, ponieważ my mieliśmy taki stan ludzi po pierwszym dniu warsztatów, które się nam dość mocno rozjechały z oczekiwaniami i z tym celem, do którego chcieliśmy dojść, bo rzeczywistość okazała się dużo bardziej skomplikowana i myślę, że to będzie częsty case też w waszych firmach, w waszych projektach, gdzie no, zakładamy, że może będziemy w stanie do czegoś dojść w ciągu na przykład dnia czy kilku godzin, ale rzeczywistość właśnie pokaże, że to jest dużo bardziej skomplikowane i dużo więcej czasu wymaga, dużo więcej pracy i trzeba to w czasie właśnie rozłożyć też, żeby się tu nie zajechać. I bardzo taką istotną rolą i takim narzędziem jest rozmowa też z ludźmi odnośnie tego, jak oni się czują po takim dniu, bo no zdecydowanie energia będzie zła. Ludzie będą zniesmaczeni, ludzie będą trochę może przygnębieni, może wkurzeni, że no, mieliśmy ustalić coś, to się nie udało. I rolą facylitatora i rolą w ogóle menadżera jest to, żeby tą sytuację odwrócić. I to się tyczy każdego elementu, który później też ja to stosowałem cały czas na tych warsztatach. To jest odwrócenie problemu czy sytuacji tego, że coś nam nie wyszło, w to, że jesteśmy dużo dalej i zaczynamy wiedzieć, czego nie wiemy. Ponieważ kiedy podchodzimy do danego tematu, no to my zakładamy, że to zrobimy. No, my nie zrobimy, podtrzymaj mi piwo, zrobię wszystko. I to nie zawsze się udaje. Kiedy to się nie udaje, jest frustracja po drugiej stronie, która później też obniża jakość pracy na takich warsztatach, obniża się energia, pojawia się wkurzenie. No, jesteśmy w Polsce, to zaczynamy marudzić. My mieliśmy kolegów i koleżanki z Rumunii.
Rumunia jest bardzo podobna do Polski w tym klimacie, że oni też lubią marudzić, więc możecie sobie wyobrazić, jak to zaczęło wyglądać. I odwrócenie tej perspektywy jako takie narzędzie w facylitacji, czyli pokazanie na zasadzie, dobra, to nie jest tak, że my teraz nie dowieźliśmy tego, co mieliśmy dowieźć, tylko to nam pokazuje, ile rzeczy jest nam potrzebne, żeby w ogóle do tego tematu podejść, bo to jest taki wniosek, który nie przychodzi naturalnie, bo naturalnie idziemy w tą stronę marudzenia, narzekania, stwierdzenia, to w ogóle się nie udało i zrobiliśmy złą robotę, co jest nieprawdą, bo dowiedzieliśmy się bardzo dużo rzeczy i teraz przekładając to na drugą stronę, rzeczywiście się właśnie zastanowić i zapytać tych ludzi, pokazać im tą perspektywę, że słuchaj, dobra, super, że nam to się nie udało. To już jest w ogóle taka rama, która ludziom rozwala mózg, no bo jak super, że się nie udało? No nie udało się, to jest źle. Właśnie przeciwnie. Właśnie super, że się nie udało, bo teraz możemy się zastanowić, dlaczego to się nie udało, czego nie wiemy, co musimy zrobić, co się musi wydarzyć, żeby to się udało i z tego może wyjść wam lista na przykład, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu punktów, czyli taki backlog do pracy, do tego, żeby do tego ćwiczenia podejść już przygotowanym następnym razem. Odkryliście te tematy, na które byście sami nie wpadli wcześniej, no bo gdybyście wpadli, to by wszystko było miłe, piękne i przyjemnie, a życie takie nie jest. Życie jest dużo bardziej złożone, skomplikowane i trzeba sobie po prostu z tym radzić. Więc przekręcając tą perspektywę i pokazując, że to, że coś się nie udało tak, jak było założone, w to, że to nam pokazuje obraz, co my musimy zrobić i to jest bardzo dobre dla nas, bo wiemy, jakie kroki następne musimy wykonać, naprawdę zmienia perspektywę ludzi. Ludzie wychodzą wtedy z tego cyklu marudzenia, narzekania, zaczynają widzieć światełko w tunelu i w tym momencie wracacie na dobre tory. Ludzie wracają do zaangażowania, chce im się dalej i wtedy zaczynają widzieć w tym sens. Bywałem na takich warsztatach, na których był jakiś plan, była agenda i za wszelką cenę musieliśmy to dojść. I zaczynało się szemranie. No, to ćwiczenie nie ma sensu, coś nie wychodzi. I na przykład prowadzący starał się koniecznie udowodnić, że no dobra, jednak coś tam wyjdzie z tego, jakoś się uda. U nas pierwszego dnia zrobiliśmy event storming, dużo czasu na to poświęciliśmy, ale mieliśmy poczucie pod koniec i następnego dnia, że to nas w sumie nigdzie nie doprowadziło. Wyciągnęliśmy z tego wnioski i właśnie porozmawialiśmy, czemu to nas nigdzie nie doprowadziło. Przygotowaliśmy inne zadania, inne ćwiczenia, które lepiej pasowały do tego, co chcieliśmy zrobić. Trochę tam się czegoś dowiedzieliśmy z tej rozciągniętej płachty event stormingowej, ale dostosowaliśmy nasze działanie. Więc ta zmiana podejścia, zmiana spojrzenia to nie jest tylko taka ściema, żeby ludziom namydlić w oczach, tylko żeby właśnie wyciągnąć wnioski, czemu nam się nie udało tego zrealizować i co powinniśmy zrobić, żeby za jakiś czas nam się udało. To jest kopalnia wiedzy, to jest bardzo wartościowe. To jest to, nad czym powinniśmy właśnie pracować, a nie udawać, że się uda, mimo że wcale tak nie jest. Bo nie chodzi o zrobienie ćwiczenia dla samego ćwiczenia i narzędziem, który nam w tym pomagało i który stosowaliśmy regularnie na koniec każdego dnia, był feedback, jawny feedback, gdzie przyklejaliśmy kartkę, zrobiliśmy sobie taką planszę, pracowaliśmy na post-itach, dawaliśmy ludziom kilka minut czasu na to, żeby napisali swój feedback po tych warsztatach. Jak się czują, co widzą, co poszło fajnie, co poszło niefajnie, co możemy poprawić i to nam właśnie dawało tą informację, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie. I na bazie tego feedbacku podejmowaliśmy decyzję, okej, dobra, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy dojść, jak to widzą ludzie, jakie są oczekiwania, jakie są odczucia i teraz jak to nakierować, żeby to było produktywne, efektywne. Więc zawsze, kiedy robicie jakieś warsztaty, kiedy pracujecie w grupach, zawsze podsumowujcie to, zawsze zbierajcie feedback od ludzi, co było dobre, co było złe, czego robić więcej, czego robić mniej, a jest to tym bardziej krytyczne w sytuacji, kiedy na przykład macie kilka dni takich warsztatowych po sobie i jakby jedna rzecz jest zależna od drugiej, bo wtedy właśnie możecie zmienić kierunek, dostosować narzędzia, zrobić tak, żeby pójść w tą stronę, gdzie chcecie dojść. Te nasze warsztaty polegały na tym, że chcieliśmy poznać taką wysokopoziomową wizję na to, co w naszej firmie ma się dziać w najbliższych latach, ale nie chcieliśmy, żeby to było oderwane zupełnie od rzeczywistości. I tu, Paweł, zaproponowałeś wartościowe ćwiczenie, które pomogło trochę zbliżyć każdego z nas, każdą z nas do tej wizji. Powiedz, co to za ćwiczenie. Tak, bo z reguły z wizją, misją firmy, czy tego typu odbieranym przez niektórych ludzi jak tak zwany corpo bullshit, który jest bardzo istotny w każdej firmie, w każdej organizacji, no to jeżeli mamy rzeczy, które nie mają odniesienia do ludzi, są jakieś oczekiwania, są jakieś cele, czy strategia firmowa długofalowa, no im większa firma, tym jest to bardziej oderwane, ludzie często mogą nie czuć tego, no dobra, co w tym jest dla mnie, co ja mogę wnieść
do tych celów, czy tą strategię realizować, czy tą w ogóle, żeby ta wizja była atrakcyjna, żeby mi się chciało wstawać codziennie rano i zaczynać pracę, przyjść do pracy i być produktywnym, efektywnym i jeszcze mieć z tego fan i satysfakcję. I to ćwiczenie polegało na tym, że podzieliłem wszystkich właśnie na grupy per rola, czyli zebraliśmy grupę ludzi związanych właśnie z produktem, product ownerów, biznes analityków, menadżerów i deweloperów, QA-ów, ludzi operacyjnych. I teraz mieliśmy główne takie punkty od naszej szefowej, która nam przekazała, dobra, co jest istotne w celach takich długofalowych, jaka jest wizja taka korporacyjna na te następne lata. I teraz ćwiczenie polegało na tym, żeby każdy z osób indywidualnie, ale w ramach tych grup, bo każda rola ma inne oczekiwania. Inne oczekiwania będą mieli ludzie, którzy są związani z produktem, inne oczekiwania będą mieli menadżerowie i inne oczekiwania mają deweloperzy czy QA-owie. I to w tych grupach zadziałało bardzo dobrze, ponieważ ludzie po pierwsze wyciągnęli, co jest dla nich w tej wizji. Na tym właśnie polegało ćwiczenie, żeby napisz, co jest dla ciebie fajnego, czy dla twojego zespołu w tej wizji, dlaczego będzie ci się chciało wstawać codziennie rano i przez następne lata przechodzić te wszystkie problemy, bolączki takiego dnia codziennego. I też ludzie pracując w tych grupach inspirowali się sami od siebie, no bo mieli podobne problemy, podobne doświadczenia, byli w tych samych rolach, ale w różnych zespołach, w różnych kontekstach, więc tych rzeczy wychodziło po prostu naturalnie więcej. I to było ćwiczenie, które właśnie tą wizję taką strategię i cele korporacyjne przełożyły w coś, co było przypięte do ludzi, z czym ludzie mogą się utożsamić, że ja jako tutaj deweloper, czy jako team leader w tym celu, gdzie chcemy dojść, mam taką fajną rzecz, albo to mi daje takie możliwości zrobienia tego, co ja chcę zrobić. Tutaj widzę potencjał na to, że mogę pogadać ze swoim szefem i przekierować nasz learning plan na wsparcie tego obszaru, realizując siebie. I to jest niesamowicie potężne narzędzie, kiedy wizja właśnie taka korporacyjna, czyli ten corpo bullshit przekręcimy w coś, co ludzie mogą ze sobą utożsamić, za co mogą się uczepić i co będzie przede wszystkim im poprawiało i nastrój, i też morale w zespole, że idziemy w tym stronę, że mam to coś dla siebie w tym wszystkim, a nie robię rzeczy, które w sumie chyba nie wiem, mi są niepotrzebne, mojemu zespołowi też nie bardzo, a w ogóle na nie nie mam wpływu i są bez sensu. Także to zmienia zupełnie podejście, zmienia to w ogóle optykę patrzenia na swoją pracę i ułatwia to życie. Co ważne, to nie jest jakiś Jedi mind trick, który służy temu, żeby namącić pracownikom w głowach i żeby się dostosowali do wizji, tylko to faktycznie pozwala zobaczyć nam, co jest dla nas wartościowe w tym, że ta nasza organizacja pójdzie w tym kierunku i tak. Będziemy musieli wszyscy podążać w tym kierunku. Pytanie, czy znajdziemy dla siebie w tym jakąś możliwość, skorzystamy z tego, wskoczymy na ten pociąg i będziemy czerpać z tego korzyści, czy będziemy stawiać opór i będziemy nieszczęśliwi. Kolejne narzędzie w tym przyborniku facylitatora, które jest bardzo istotne, to jest oczywiście kontrakt. To powinniśmy robić na początku każdego warsztatu, czy każdego spotkania takiego większego, dłuższego, gdzie ustalamy jakieś zasady organizacyjne. Oczywiście przeważnie przerwy są najbardziej istotne, zwłaszcza dla tych, którzy wychodzą sobie zapalić, ale nie tylko. Umawiamy się co do punktualności, telefonów, zależnie od tego, w jakim to jest kontekście. Natomiast jedna rzecz, o której chciałem tu powiedzieć, to coś takiego, co się nazywa parking. To jest bardzo wartościowe narzędzie, które pozwala zachować nasze skupienie na tym, co chcemy robić. I jak to działa? Przygotowujemy sobie jakieś miejsce na ścianie gdzieś. Przy okazji warto stosować, tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni, takie folie elektrostatyczne, które można przykleić w dowolnym miejscu, czy to na szybie, czy na tapecie, czy na jakiejś ścianie takiej betonowej i one zamieniają tę przestrzeń w coś, na czym można pisać i naklejać karteczki. Przygotowujemy sobie takie miejsce, które nazywamy parking i umawiamy się na jakieś safe word. Naszego nie powiem, bo to jest słowo rumuńskie, które po polsku się nie nadaje przed 22, a po rumuńsku znaczy coś zupełnie normalnego. I ustalamy, że jeżeli ktokolwiek zauważy, że dyskusja idzie w takim kierunku, że zupełnie od tematu bieżącego zadania, tego nad czym pracujemy, odbiega, to wtedy używamy tego słowa jako takiego
szybkiego wskaźnika, że słuchajcie, ta dyskusja idzie za daleko. Piszemy wtedy na karteczce, żeby nie było tak, że ta osoba, która ciągnie ten temat, czy tam kilka osób czuje, że to nie jest istotne, że to nie jest ważne, że ich pozbawiamy tej możliwości. Piszemy to na karteczce, przyklejamy do parkingu. I ten parking okresowo przeglądamy, czy to pod sam koniec, czy to na koniec każdego dnia i zastanawiamy się, co to jest za zagadnienie. Co z tym zrobimy? Czy przedyskutujemy to teraz? Czy to jest coś, co pojawiło się później i już na przykład rozwiązaliśmy? Czy to jest jakieś zadanie dla kogoś? Czy to z nas, czy z managementu, czy trzeba rozwiązać jakiś problem? Czy to jest po prostu opinia, którą przyjmujemy do wiadomości? Czy to coś, co możemy na przykład przy piwie wieczorem przegadać jako ciekawa rzecz, filozoficzne zagadnienie, bo takie też się zdarzają. Bardzo ważne, żeby ten parking był, żeby zapewnić uczestnikom szacunek dla tych myśli, które wyrażają, dla poglądów, dla dyskusji, ale z drugiej strony, żeby jednak utrzymać to skoncentrowanie na tym, po co tu faktycznie jesteśmy. Musimy się zmieścić w czasie, żeby robić to, co jest naprawdę ważne i przykładać priorytet do tych rzeczy, które nas posuwają do przodu. Takich parkingów trzeba mieć kilka i już wam powiem, w jakich tematach. To jest bardzo dobre, żeby zrobić właśnie takie przestrzenie, gdzie w trakcie danego warsztatu, czy tam dnia warsztatowego, będziemy zbierać różne rzeczy na później. I teraz pierwszą taką rzeczą to jest właśnie taki blok, właśnie gdzie parkujemy właśnie dyskusje, o których właśnie Krzysiek powiedział, ale drugi taki blok to są pytania. Czyli jeżeli mamy jakieś pytanie w trakcie przerwy, czy przychodząc następnego dnia rano, mamy jakieś pytanie w głowie, to żeby o tym nie zapomnieć, spisujemy na karteczkę i przyklejamy na tą kartkę z pytaniami i właśnie te pytania też są w tym momencie przeglądane, załóżmy 2 razy dziennie albo właśnie na koniec tego warsztatu, żeby po prostu nic nie uciekło. I to są pytania, na które możemy odpowiedzieć, na które możemy poszukać odpowiedzi wspólnie w grupie. To, co istotne, to to, żeby mieć właśnie ten parking na takie pytania, czy na rzeczy, na które my mamy wpływ, bo to są dwie różne rzeczy. Jeżeli mamy na coś wpływ i możemy my coś ustalić, podjąć decyzję, to jest na to jeden blok. My to właśnie nazwaliśmy po prostu blok na pytania i tam zbieraliśmy te pytania, ale drugi taki blok i drugi taki parking na pytania powinien być na rzeczy, na które nie mamy wpływu. I tam mogą być rzeczy stricte organizacyjne, które są poza zasięgiem właśnie wpływu, czy to mogą być tematy związane z sposobami współpracy, na przykład z innymi działami, klientami zewnętrznymi, jakimiś kontraktami i tak dalej. I to są też bardzo ważne rzeczy i to daje później nam też backlog rzeczy do zaadresowania wyżej w organizacji, że no, z tymi tematami trzeba coś zrobić, ale to nie jest narzekanie i marudzenie sobie, że tak jest, bo tak jest i tutaj jest problem, tylko to jest jawne zaparkowanie tych tematów, żeby ktoś coś z tym zrobił. No jeżeli góra nie może, to jest pewnie jeszcze jakaś wyższa góra. No ktoś w końcu może coś z tym zrobić i wyciągnięcie tego na wierzch jest takim świetnym narzędziem do tego, że na te rzeczy mamy wpływ, no to my je zaraz ogarniemy lub ustawimy sobie jakąś to-do listę tych rzeczy, w jakiej kolejności będziemy je ogarniać, adresować i sposób, w jaki będziemy nad nimi pracować. A te rzeczy, które nie mamy wpływu, ale są dla nas istotne z jakiegoś powodu, zaadresujemy wyżej, żeby ktoś, kto realnie ma wpływ, mógł się tym zająć. I ostatnim takim parkingiem jest słownik. I teraz to nie są żarty. Potrzebujemy na, myślę, każdych warsztatach, gdzie się spotykamy z różnymi zespołami, potrzebujemy wspólnego miejsca, gdzie słowa, które mają różne znaczenie, typu czym jest produkt, czym jest jakiś element naszego systemu, czym jest dowolne słowo, które w różnych kontekstach znaczy zupełnie coś innego, żebyśmy to jawnie wrzucili na tą kartkę, że to jest słowo, które ma albo różne znaczenia, albo każdy rozumie inaczej i żebyśmy wspólnie zdefiniowali to, ujednolicili definicję danego słowa. Jest to piekielnie ważne przede wszystkim, kiedy spotykamy się z ludźmi z różnych zespołów i próbujemy podejść właśnie do jakiejś transformacji czy przeorganizowania pracy. Takie coś daje nam bardzo dużą szansę na to, że się nie pokłócimy w pierwszych dniach pracy, bo ktoś będzie mówił, że tutaj ten produkt robi to i tamto, a ktoś jako produkt rozumie element w twojej części na przykład systemu i w tym momencie ludzie mówią, myślą, że druga strona ich rozumie, a tak naprawdę rozumią zupełnie coś innego i to prowadzi do konfliktów, do kłótni, które są niepotrzebne i definiując taki słownik, robiąc taki jawny blok na zbieranie tych słów i później też w momencie, kiedy mamy na to czas, przechodzenie przez to i wspólne definiowanie znaczenia tych słów i później używania ich pomaga temu, że współpraca między zespołami się usprawnia. Nie ma tych konfliktów, jest dużo lepsze zrozumienie, każdy wie o co chodzi, o czym dana osoba mówi w tym kontekście
i to po prostu ułatwia życie. A to, o czym trzeba pamiętać na końcu, no to, że wszyscy po coś się zebraliśmy na takich warsztatach, na takim spotkaniu i musimy z czymś z tego wyjść, z jakimś konkretnym rezultatem. Co ważne, to nie należy tu ściemniać, że osiągnęliśmy coś, czego wszyscy widzą, że nie osiągnęliśmy. To będzie widać, to nie da się tego ukryć. Wszyscy wyjdziemy z tego ze złudzeniem właściwie, a raczej z zniechęceniem. Więc trzeba jasno ustalić, z czym wychodzimy, co nam się udało przygotować, czego nam się nie udało, ale właśnie w ten pozytywny sposób, czyli jakie następne kroki poczynimy, żeby nam się udało, jakie są kolejne punkty, które musimy zrealizować, co się będzie dalej działo. My na przykład tak się zastanawialiśmy nad tym, że takie następne kroki to powinny mieć deadline'y, co, kto i tak dalej, ale już byliśmy zmęczeni i też to raczej by się nie udało. Więc to też na organizatorach ciąży ten obowiązek, żeby to potem się zadziało. Ale musi być konkret, co osiągnęliśmy i z czym wychodzimy. Podsumowując, warsztat facylitacyjny, takie narzędzia są bardzo istotne w roli lidera, kiedy będziecie prowadzić swoich ludzi, będziecie usprawniać pracę w zespole, między zespołami waszej organizacji. Te triki, te techniki są bardzo, bardzo przydatne. A jeżeli chcecie więcej takich technik, więcej rzeczy, to piszcie w komentarzach. Jeżeli ten temat was interesuje, tych narzędzi mamy sporo doświadczeń. Prowadziliśmy niejedne warsztaty. Mówiliśmy też w poprzednich odcinkach o Linkafi, który jest jednym z na przykład z takich technik. Mówiliśmy o event stormingu, więc wszystkie notatki i linki znajdziecie na stronie tego odcinka, do którego zapraszamy. I tam również możecie zapisać się do newslettera, gdzie na stronie nerd.management/newsletter będziecie dzięki temu dostawać informacje o nowych odcinkach, wartościowych treściach dla przyszłych i obecnych team liderów. Dziękujemy, że nas wysłuchaliście. Do zobaczenia we wtorek za 2 tygodnie, 8 rano. Cześć! Cześć! Cześć!